Witajcie, jadę w nową podróż. Jadę w podróż w poszukiwaniu najpiękniejszych dróg Europy. Tych mniej znanych i tych bardziej znanych, mam nadzieję, że ciekawych. No to jedźmy. No to w drogę. Żeby było ciekawiej, to jadę w pełni elektrycznym Nissanem Leafem. Podróż tą jadę elektrycznym Nissanem Leafem drugiej generacji z tą większą baterią, 62 kWh, czyli 2 razy większa bateria niż ta w tym klasycznym Nissanie, którym jechałem przez Afrykę. No wiadomo, że samochód elektryczny w mieście jest niezastąpiony. Zobaczymy, jak to będzie właśnie w takiej dalszej podróży, bo przy okazji tej podróży mam zamiar zbadać, jak wygląda infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych właśnie w Europie, w tych krajach bardziej elektromobilnie rozwiniętych i w tych krajach mniej elektromobilnie rozwiniętych. Jadę na południe. Pierwsza droga, którą chciałbym przemierzyć, to droga w Rumunii. Jakiś streamowany jest. Ja bym tu szedł na trójce już na tym kasztem. Całego kaszleczka masz. Na pewno masz splanowaną drogę. Ładuję. Dzień dobry, witam w Rumunii. Dotarłem tutaj moim Leafem, udało się, nie było większych problemów. Sieć ładowarek całkiem niezła, także ze spokojem tutaj dojechałem i przede mną pierwsza z dróg, które chciałbym przejechać. No jedna ze słynniejszych dróg na świecie, przez niektórych nawet uznawana za najpiękniejszą drogę świata. Droga transfolgarska. Zapraszam na te 150 km drogowej przygody w Rumunii. Trasę zamierzam pokonać z północy na południe. Ponoć to ciekawsza opcja. To zaczynam wspinaczkę serpentynami. Najwyższa przełęcz 2033 metry. No skromnie to brzmi w porównaniu już do niektórych przełęczy, które przejeżdżałem w Azji na przykład. Ale zobaczymy, jak sobie poradzi samochód. Tutaj bateria samochodu. Czy da radę? Myślę, że tak. Mam 72% baterii, także powinno wystarczyć ze spokojem, a jak będziemy zjeżdżać, to oczywiście bateria będzie się ładować. No, trasa ta jest młoda to jest droga, wybudowana w latach 70. na polecenie Ceausescu. Takie legendy chodzą, że Ceausescu chciał mieć drogę ucieczki przez góry, dlatego też w tajemnicy budował tą trasę. No co prawda wielu żołnierzy budując drogę zginęło, więc to aż tak wielka tajemnica nie była. Bo słuchy o tym chodziły w tamtych czasach. W każdym razie droga dzisiaj jest odnowiona. Nowy jest asfalt położony, że jeździ się dosłownie jak po maśle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Troszeczkę niestety za późno wyruszyłem dzisiaj w trasę. Ponieważ wczoraj miałem drobne opóźnienie. Jeszcze wieczorem chciałem naładować baterię. Późno wieczorem ładowałem, zanim poszedłem spać. Stąd też nie mogłem dzisiaj rano wstać. Planowałem wyruszyć skoro świt,
Bo żeby nacieszyć się tymi drogami europejskimi, które chcę przemierzyć, i tą też, no tutaj trzeba wcześniej wyjechać, żeby po prostu ominąć turystów i różnych ludzi, żadnych przygód na trasie transfolgarskiej. O, tak jak tutaj na przykład mamy pierwszy solidny punkt widokowy. No nie ma się gdzie zatrzymać specjalnie. Także pierwsze spostrzeżenie: wyjeżdżać wcześnie rano, żeby właśnie ominąć dziesiątki innych pojazdów, które chcą tą trasą przemierzyć. Ale zobaczymy, jak będzie później. Instagramerzy. Sami instagramerzy, zobacz. No i tutaj zabawa się kończy i zaczyna się prawdziwa ściana. Serpentyna za serpentyną, ścianą góry dosłownie. To szkoda, że tyle samochodów. Ponad 800 mostów jest na tej drodze. To niesamowite. O, tutaj jakieś zwężenie widzę. Tu mamy pierwszeństwo. Po dobrych 30 km porządnej wspinaczki i pokonaniu wielu ostrych zakrętów jesteśmy na górze, gdzie stajemy w korku. No, jestem w korku. O nie, w tym tunelu miałbym stać w korku. Chyba zamykam okno. Jest smród sadzomiotów. O, porządny pierwszy tunel na trasie transfolgarskiej, przecinającej góry folgarskie. Chyba tu mamy jakiegoś stwora. O, jest niedźwiadek. I małe niedźwiadki. Mama z małym, no proszę. Ło, jakie małe, słodkie niedźwiadki. Niezłe mordy. Może ludzie im rzucają jedzenie, dlatego te niedźwiadki tak do drogi przychodzą. Coś. Faktycznie dokarmianie niedźwiedzi jest sporym problemem po tej stronie szosy transfolgarskiej. Powoduje to nieraz niebezpieczne sytuacje dla turystów.
przez co oswojone misie często są niestety zabijane przez lokalnych strażników leśnych. Tymczasem po zjeździe z gór wpadam w typowe już miejskie uroki. Godzina jeszcze jest młoda, więc jadę dalej. Drogę transfolgarską mamy już ze sobą. Jak wrażenia? Podobało się? Ja powiem szczerze, że troszeczkę. Chyba miałem zbyt wielkie oczekiwania. Aczkolwiek nie powiem, że nie jest to piękna droga, bo faktycznie ta ściana, na którą się wjeżdżało zygzakami, była spektakularna. Naprawdę taki moment na tej trasie niezły. Dużo ludzi niestety, także droga zadeptana, właściwie zajechana można powiedzieć. No ale Rumunia jest bogata w górskie drogi, więc postanowiłem pojechać na jeszcze jedną drogę w Rumunii, na którą właśnie wjeżdżam, jak mi się wydaje w każdym razie, na tak zwaną Transalpinę. To taka po sąsiedzku właściwie droga z trasą transfolgarską. Zobaczymy, co ona nam przyniesie i na tej drodze mam nadzieję znaleźć jakieś miejsce na nocleg. No to wjechałem na Transalpinę. Zaczynamy się znowu wspinać. Góra przed nami spora. Transalpina to najwyżej położona utwardzona droga w Rumunii, sięgająca 2145 metrów nad poziomem morza. Przecina pasmo Parynka, fragment południowych Karpat. Mówi się, że jest jedną z najstarszych dróg w Karpatach. Jej historia sięga czasów rzymskich, nawet I wieku naszej ery. Była nazywana diabelską ścieżką. Rozbudowana przez Niemców w czasie I wojny światowej, potem ulepszona przez Rumunów w latach 30. Po II wojnie światowej podupadła, by w 2012 roku odzyskać swój już w pełni asfaltowy blask. Podobnie jak trasa transfolgarska, Transalpina jest zamknięta w miesiącach zimowych. Ale widok! Wow! No, Transalpina robi robotę, muszę powiedzieć. Podoba mi się. Ta przestrzeń, ta pustka, od razu mi się przypomina Mongolia i tamtejsze stepy. Naprawdę lubię coś takiego. Podoba mi się, bo jest pusto, nie ma nikogo. Właściwie cała droga, jak do tej pory, dla mnie, dla nas. To mi się podoba. No, w połowie trasy jestem. Zobaczymy, co jutro przyniesie. Tutaj w połowie drogi nocleg w tak niesamowitym miejscu. Zobaczymy, jaka będzie noc. Znacie mnie z mojego kunsztu kulinarnego, jak dobrze potrafię nakarmić pana operatora. I miałem plan również podczas tej ekspedycji dobrze karmić pana operatora, ale sytuacja jest taka, że nie ma czasu specjalnie, więc dzisiaj używam zamiennika. I zamiennikiem jedzeniowym nakarmię dzisiaj pana operatora. Jest to foga, czyli chicken. I do tego jeszcze będzie herbatka, a na deser suszone mango. Legi było lepsze. Ale tam się lepsze. Nie spróbował i było lepsze. Janu.
Dzień dobry. Noc była niezła, gwieździsta. Mega, lubię spać na dziko. Tylko trochę zimno było niestety, bo mój śpiwór Comfort Plus 11 niespecjalnie się spisał w warunkach na drodze Transalpina. No i dzisiaj kontynuuję dalej podróż tą drogą do ładowarki za jakieś 50 km. Przede mną jeszcze najwyższa przełęcz na tej drodze, ponad 2100 metrów. To jest chyba w ogóle najwyższa droga tak ogólnie dostępna w Rumunii, właśnie Transalpina. No i później dalej już w kierunku Czarnogóry. Szybki przejazd przez Serbię i Czarnogórę. Trochę elektrycznego offroadu z rana to jest. Zawsze się wjeżdża na to miejsce biwaku i później trzeba z niego wyjechać. No to w drogę kontynuujemy jazdę Transalpiną. Tylko najpierw do tej Transalpiny trzeba dojechać. Droga jest świetna, odnowiona, nowy asfalt położony. Naprawdę jest rewelacyjna. Bateria 45%. Także spoko. A przede mną człowiek na Simpsonie. Człowiek ze stali. Nogą się odpycha. Tutaj jest jakiś w ogóle rajd z Simpsonów chyba, bo to już chyba 4. Oj, ten nasz sprzęgla już go tam żyłuje pod tą górę. Ten przede mną Simpson lepiej daje radę. Cały czarny. Człowiek miał naprawdę zaciętą minę. O, tutaj jeszcze 3 Simpsony przede mną. Kurde, no twardziele, normalnie twardziele. Simpson to kiedyś było moje marzenie. Miałem motorynkę i patrzyłem na Simpsony z takim kurde tęsknieniem. Czy miałeś motorynkę? No, też chciałem mieć Simpsona. Nie miałem komara. Przed nami Baca. Idzie do swojego stada baranów. A po lewej przepaść. Kurde, podoba mi się ta droga, naprawdę. Jakoś jest chyba trochę ona niedowartościowana w porównaniu z tą transfolgarską w opinii społecznej. Ale jakoś mi osobiście bardziej się podoba ta trasa. Na tych podjazdach zasięg, kurczę, mi spadł do 121 km, a tu okazuje się, że do ładowarki jeszcze jest 105. Mam nadzieję, że dojadę. Ładując auto, zjeżdżając z tej przełęczy. Chyba że jeszcze będą takie podjazdy, że kurczę, tyle stracę energii, że naprawdę utknę dzisiaj w polu. To jest tak jak maluchem kiedyś się wybrałem do Kirgistanu i przy jeziorze Sonku stwierdziłem, że maluch tyle pali, że jednak mnie nie dowiezie do stacji benzynowej i dowiózł mnie na szczęście na oparach benzyny. Tu mamy teraz przełęcz. Czy to jest ta najwyższa przełęcz, się zastanawiam. Jakaś to jest przełęcz, tylko tabliczka z informacją jest tak zalepiona nalepkami, że nic na niej nie widać. Nie? No nic na niej nie widać. Z tej strony nic po prostu. No dobra. Idziemy dalej. Wierzmy, że to była właśnie ta najwyższa przełęcz trasy Transalpina. Teraz tam będziemy sobie tym zboczem chyba zsunąć już w dół, ładując baterię. No ale ta przestrzeń po prostu mnie zabija tutaj. Tu dosłownie czuję się jak nie w Europie.
gdzieś naprawdę jak w Azji. Tutaj dronem nie polatamy niestety. W tym akurat momencie tej trasy, bo wieje tak, że łeb urywa. Także tego polecam, naprawdę polecam przejazd trasą Transalpina. Jeżeli, drogi widzu, zastanawiasz się, czy wybrać trasę transfolgarską czy Transalpinę, to trasę transfolgarską tak, ale skoro świt. Jeżeli nie skoro świt, to na pewno Transalpina. Dla mnie osobiście Transalpina wygrywa. Polecam. Znacie mój kunszt kulinarny. Operatora na ogół karmię daniami pochodzącymi, wykwintnymi daniami pochodzącymi z egzotycznej, gorącej Italii. Niestety czasem w podróży jest tak, że nie ma czasu, więc standardy muszę trochę obniżyć, ale mimo wszystko staram się dbać o operatora, o Kamila, dlatego dzisiaj zaserwuję mu danie prosto z Rumunii. Prawdziwą rumuńską mamałykę. Proszę bardzo. Mamałyga z Rumunii. Proszę bardzo. I dla mnie też jest mamałyga. Taki dzik przerobiony, nasz polski. Wygląda zacnie. Także wybacz, Kamil, na spaghetti i wykwintne danie z egzotycznej Italii jeszcze będziesz musiał trochę poczekać. No i na koniec oczywiście dla szanownego operatora niespodzianka. Deserek Papagassi. Proszę bardzo. A mamałyga to był ser z taką papką. To nie były ziemniaki, tylko okazało się, że to była taka papka kukurydziana. Pycha była tam mamałyga. Zobaczymy to. Dobra. Wie trochę jak pyzy nasze polskie. No to kończę przejazd Transalpiną, tutaj pod ładowarką. Baterii starczyło, także obawy były niesłuszne. Przy zjeździe nieźle tam podładowałem samochód. No i teraz muszę dobić do końca, naładować baterię, no bo już stąd prosto droga do Czarnogóry. Przez Serbię krótki przejazd i później mam nadzieję spędzić trochę czasu w Czarnogórze. Także zobaczymy się właśnie w Czarnogórze.